Dobry wieczór Państwu. Witam na drugiej sesji Wampira Maskarady Warsaw by Night. Ja jestem Arch, a pode mną jest... Radek i dzisiaj będę grał Gabrielem Rzepeckim z klanu Gangrel, a pode mną jest... Janer, czyli teraz Leon z Toreadorów, nowonarodzony warszawski wampir. A pode mną jest? Pod tobą, mój drogi, jest Funeral, która zagra dzisiaj Wendy z klanu Malkavian. Moi drodzy, przed nami druga sesja. Jesteście świeżymi wampirami. Choć okazuje się, że wampiry nie lubią, kiedy się tak do nich zwraca. Jest to rozdział drugi, po drugiej stronie kurtyny. Znajdujecie się w mieszkaniu Wendy. Pierwszy ze swojej niespokojnego odpoczynku budzi się Gabriel. Budzisz się w wannie. Wannie. Niekomfortowo. Ale znośnie. Ściągam ukrycie, które miałem na sobie, czyli koc oraz moje ubrania. Jest też prysznic, z tego co pamiętam, jak mówiliśmy na ostatniej sesji, więc po cichu wezmę szybki prysznic i ubiorę się w jedyne ubrania, jakie mam jak na razie, czyli te z wczoraj. Czy będzie to ciepły prysznic? Czy zimny? Ciepły, ale taki dosłownie jakby ciut tylko na ciepły. Taki lekko ponad zwykły prysznic. Nie żaden gorący, ani nic takiego. A przynajmniej tak, albo inaczej. Tak ustawiłem, tak Gabriel ustawił. I zanim wejdę, to chcę włożyć rękę pod prysznic i zobaczyć wodę. Mhm. Łazienka jest bardzo ładna, wyłożona czarnymi kafelkami. Bardzo nowoczesny styl. Nawet toaleta jest kwadratowa. Nowoczesny styl. Widzisz lustro, a w nim swoje odbicia. Przeszło ci przez myśl. A może to faktycznie były narkotyki wczoraj? Dobra. Widzisz swój telefon pozostawiony na zbiorniku od toalety, naładowany na 100%. Dobra, mimo wszystko, jak woda? Czuję ciepło wody? Czujesz? Jest przyjemne to. Robię jedną rzecz, bo możliwe, że to był sen, ale wolę to sprawdzić. Chciałbym znaleźć maszynkę do golenia, coś tego typu. No, tak, widzisz jakąś taką różową. Widzisz niedaleko depilator również. I chciałbym sobie po prostu przejechać po palcu, tak żeby rozciąć sobie lekko skórę na palcu. Przecinasz. Okej.
delikatnie pojawia się powoli krew. I teraz próbuję to, co było ostatniej nocy zademonstrowano, czyli próbuję się skupić i zasklepić ranę. Może po kolei, zanim to zrobisz, poproszę cię o rzut na głód, bo po przespaniu tego dnia teraz Teraz na 4. wyjdź, idziemy polować. Potrzebujesz zjeść. Jesteś już na 4 4. głodu. O, jesteś diabelnie głodny. Jesteś tak blisko tego, żeby zacząć rzucać się po prostu. Masz ochotę powyrywać drzwi od mieszkań tutaj w okolicy i wyciągnąć ludzi. Dobra, w takim razie Decydujesz się pomimo wszystko poddać testowi, żeby zregenerować to rozcięcie. nie. W takim razie, jeśli mam takie odczucia, sądzę, że nawet. Albo nie, dobra, wchodzę pod prysznic. Chcę po prostu oczyścić głowę, skupić się po Nie prostu. możesz. Nie możesz kompletnie. Myślisz tylko o głodzie. Czujesz się jak narkoman, który odstawił swoją heroinę już na jakieś 5-6 dni. Dobra, Nie interesuje cię już nic prawie. to jeśli wyjdę spod prysznica, już taki, no właśnie taki jak narkoman, patrzę w lustro. Takim po prostu zmęczonym wzrokiem. Jeśli jest czym, to chciałbym zgolić moją brodę. Maszynką elektryczną, zwykłą. Jest tylko zwykła, jednorazówka. Dobra. No to jakaś pianka do golenia. Czy no, po prostu chcę zgolić Okej. brodę. Rozumiem. Tym się zajmiesz. Chociaż ręce ci się trzęsą. Czujesz coś po prostu tak absurdalnie przerażającego, czyhającego na twoich plecach. Czujesz, że ta poprzednia noc musiała być prawdziwa. Wiesz, że nie jesteś uzależniony od żadnych substancji. I teraz rozumiesz znajomych, przyjaciół, których poznałeś przez lata, którzy by mieli problemy z narkotykami. To jest straszne, jak rozrywanie twojej duszy. Przejdźmy do Leona. Leonie, wstajesz, pierwsza twoja myśl to szukanie telefonu pod poduszką. Nie ma. Przez chwilę tak ruszam rękami, nie wiem co z nimi zrobić. Spokojnie. I idę do toalety. Proszę cię również o rzut na głód. Czując się tak samo jak wczoraj. Weźmy kogoś później na spacer. Pójdźmy w ustronne miejsce. I z przyzwyczajenia tak idę do łazienki. Mhm. To się szukam łazienki. Bo zawsze Otwierasz i widzisz tam Gabriela, który próbuje się ogolić, ale widzisz, że jego ręce się trzęsą. Wygląda gorzej niż wczoraj. Wyjdź na chwilę, muszę skorzystać. Gole się, nie widać. Daj mi moment, proszę. Nie, ale w tym momencie orientuję się, że wcale nie mam potrzeby porannej.
Mm. Poza tym faktem, że w tym momencie wymiotujesz. Prosto na podłogę. Na czarne Wodą. kafelki. Którą połknąłeś wczoraj. Ale to było niespodziewane. Wszystko okej. E, Obstawiam, że teraz tak będę reagował na zwykłe jedzenie. O, wiesz, że Stawiam, to że się nie dzieje. tylko ty. Nie wierzę, że to się dzieje. Ja... Wiesz, obudziłem się dzisiaj i tak przez chwilę miałem takie wrażenie, ej, to spokojny, to tylko sen był. Dziwny, szalony, ale tylko sen. A teraz, teraz, teraz i to dosłownie czuję to i widzę to przed oczami. Te wszystkie wydarzenia z wczoraj, to szal... Nawet mi nic nie mów. Czuję się gorzej niż wczoraj. Nawet sobie kurwa nie mogę twarzy ogolić. No wiesz, widać to po tobie, jakby, nie wiem, wyglądasz bardziej zwierzęca? Nie jesteś w stanie mnie ogolić. Jak to? Po prostu wziąć maszynkę i ogolić mi twarz. Nie dam rady sam. Zbyt bardzo trzęsą mi się ręce. Nieczęsto dostaję takie propozycje. Leon, to nie jest kurwa chwila na żarty. No dobra, jasne. Dzięki. Wchodzę i próbuję ogolić Gabriela. Mhm. Poprosiłbym cię o rzut zatem na zręczność i na rzemiosło. Okej. To będzie... Masz 8 kości. Chyba, że chciałbyś coś wyrzeźbić na jego brodzie. Nie. Y, Mhm. 4 sukcesy. Bardzo dokładnie to robisz. Idealnie golisz go na gładko, także Gabriel wygląda na osobę 3-4 lata młodszą przez to. Czułem, to tak robię, taki palcem przesuwam. Ha! Gładziutko. Dzięki. Pomyślałem o tym, że mieć nasze tożsamości, sądzę, że może z wyglądem też trzeba trochę pozmieniać. Y, czy ja nadal mam owłosione ręce? Zgadza się, nadal są. Dobra. I skoro tak myślę, że jakby te włosy szybko urosły, Przepraszam bardzo, czy ty stoisz nago w tej łazience? chyba powiedziałem, że się ubieram po prysznicu. Załóżmy. Nie wiem. Ale twoje ubrania cuchną. No wiem. Chciałbym kupić się, by włosy po bokach mojej głowy zaczęły rosnąć. Jeśli na rękach się udało, w sensie tak szybko urosły, chciałbym po prostu zrobić bardzo długą fryzurę, żebym miał. Mhm. Poproszę cię o rzut na głód. Piękna sytuacja. Leonie, dostrzegasz, jak Gabriel nie wydaje się być tą samą osobą. Teraz jest bestia.
automatu Gabriel rzuca się na ciebie. O! I w pierwszej chwili nie reaguję. Nie reagujesz? W pierwszej chwili tak jestem w szoku. Przed chwilą było wszystko spokojnie. Czy zamierzasz się bronić przed tym? Odepchnąć tego ręką. Ja się tak... Okej. Siła i walka wręcz w takim razie razem będziemy rzucać. 0 sukcesów. Okej, 2 sukcesem. Odpychasz Gabriela, ale widzisz że w jego oczach, że absolutnie go już tam nie ma. Gabriel! Gabriel! Wendy! Wendy! Krzyczę. Biegniesz do pokoju, gdzie śpi Wendy? Nie, krzyczę i staram się staram się go przytrzymać po prostu. Tak rękami jakby za szyję po prostu. Założyć jakiś chwyt, nie wiem, nie znam się na tym i po prostu staram się go przytrzymać, żeby nie ten, jeszcze Wendy. Wendy! Wendy! Dobrze, poprosiłbym o Wendy na rzut na... Postrzegawczość oraz spryt. Pięć sukcesów. Okej. Budzisz się Mhm. i wiesz, że coś jest ewidentnie nie tak. Słyszałaś krzyczącego Leona? Jeszcze gra, ja mam Słyszałaś? pytanie. No dobra. Tak? Czy ja mogę się odezwać jakkolwiek? Nie bardzo. Możesz użyć swojej siły woli, żeby spróbować opanować się na chwilę. Dobra, chciałbym to zrobić, ale to za chwilkę. Dobrze. Wendy, wiesz, że absolutnie coś jest nie tak. Leon krzyczał jak nigdy do tej pory, odkąd go poznałaś. Wiesz, że ewidentnie musiało się coś stać z Gabrielem. Biegnę w takim razie w stronę, skąd dochodzą krzyki. Jakby natychmiast wyrywam się z łóżka. Zrywam się. Widzisz Leona stojącego pośrodku salonu i Gabriela stojącego w progach tak naprawdę łazienki. Widzę ewidentnie, że coś jest z nim nie tak. Widzisz, jak cały właściwie zaczął się pokrywać włosami i widzisz, że jego twarz się wydłużyła, zaczął mu się kształcić pysk, uszy. Wygląda na kompletnie wściekłego. Okej. Podchodzę tak do niego, wyciągam rękę i mówię: Gabriel, spokojnie. Oddychaj. To znaczy, spokojnie. O, Gabriela tam absolutnie nie ma, widać to po jego oczach. Możesz spróbować rzucić na siłę woli, jeżeli chcesz cokolwiek im przekazać. I to jest Ale 5 nie jesteś w stanie odzyskać całkowicie kontroli, więc to będą 3 kości. Inaczej, to będzie na twoje opanowanie oraz siłę woli. czyli 7 kości. W sensie 1 punkt odpisujesz od siły woli za to, Okej. co daje ci 3 kości, plusy dostajesz 2 z opanowania, czyli razem 5.
No, 3 sukcesy. Jesteś w stanie im powiedzieć jakąkolwiek krótką sentencję. Wiesz, że nie jesteś sobą i wiesz, że kogoś zaraz rozerwiesz na strzępy. Puśćcie mnie! Ja tak, starając się nie robić gwałtownych ruchów, próbuję podejść do drzwi i je po prostu otworzyć. I się od nich odsunąć. W tym momencie Gabriel wypada, po prostu wyskakuje z pomieszczenia i rozgląda się po korytarzu w bloku za jakąkolwiek osobą, tak? Jest balkon w mieszkaniu Pytanie to jest do Wendy. do Wendy. Raczej nie. Wypadasz, tak jak mówiłem, na korytarz i zauważasz sprzątaczkę jakąś. I to, co robisz, to po prostu gnasz do niej, łapiesz ją swoimi rękami, ona krzyczy, ale ściskasz ją jak małego ptaka po prostu w swojej dłoni. Obserwujecie za tym, co robi Gabriel? Wyrażeniem. Wychylacie się na korytarz. Ja wyszedłem. Ja wychodzę na korytarz i staram się. Staram się jakby zobaczyć, czy nikogo nie ma. Poza tą sprzątaczką. Jakby nie chcę świadków tego wydarzenia. I na tym staram się teraz skupić. Na razie nikogo nie dostrzegasz. Natomiast Gabriel wbija się kompletnie w szyję sprzątaczki, zaczyna ją pić. I pić. I pić. Próbuję go odciągnąć, jeżeli jakby widzę, że ma wystarczająco. Ja też właśnie jak widzę po prostu już, że po chwili po prostu zawahania ruszam w te pędy właśnie, żeby odciągnąć Gabriela. A właściwie to kiedyś było Gabrielem. Rozumiem. Zatem poproszę was o rzut na siłę i wysportowanie, jeżeli macie. Zero sukcesów. Nie mam wysportowania. 2 sukcesy. Mhm. Sukces. 2 również, znaczy 3 w sumie u ciebie. Odciągacie go w ostatnim momencie. Kobieta pada na ziemię, a jakby zasnęła. Przebłysku. Gabriel wraca do świadomości, wychodzi jakiś sąsiad, który mieszka naprzeciwko ciebie. Starszy mężczyzna, biznesmen. Co tu się dzieje? Staram się Mój Boże! Mój Boże! Jezu! Pytanie, jak ja wyglądam? W sensie, Cofnąłeś się troszeczkę do bycia człowiekiem, ale jesteś nadal włochaty i nie wyglądasz jak człowiek. Twój kręgosłup, twoje ramiona są bardziej przyczajone, bardziej zakrzywione do takiej postawy jak na drapieżnika. Okej, podchodzę do tego mężczyzny i zaczynam go zagadywać. A ja od razu ja uciekam. Mówię do niego. Czymkolwiek. Mówię do niego. Proszę pana, potrzebuję, żeby wrócił pan do swojego mieszkania i najlepiej zapomniał o całej tej sytuacji. I staram się skupić na tym, żeby zapomniał. A będzie akurat do tego potrzebny rzut. Mhm. Poproszę cię o rzut na manipulację, dyscyplinę i
I jak to chcesz z charyzmą, jakby to powiedzieć, rozwiązać? To jest bardziej zastraszasz go, próbujesz go przebiegle, czy wyperswazować mu to? Wyperswazować. Okej, czyli to będzie dominacja połączona z perswazją, z manipulacją. Czyli 8 kości. Tak. Okej. Chyba mi się zdawało, idę robić dokumenty. Tak. Wrócił do swojego pokoju. Widzicie Gabriela po posiłku, stojącego nad pokojówką, powoli odzyskującego kontrolę nad sobą. Wracasz do 4 głodu. Mogłeś ją wypić całą. Mogłeś bardziej się nasycić. Zawiodłeś mnie. Głos w twojej głowie jest już tak męczący. Normalnie byś wziął proszki przeciwbólowe, tak z 6 co najmniej. Ale nie do końca. Czujesz, że to mogłoby pomóc. Ten mężczyzna wrócił do siebie, do swojego mieszkania, tak? Okej. W takim razie chcę sprawdzić, co z pokojówką. Czy ona żyje? I co się z nią po prostu stało? Dobrze. W takim razie poproszę cię, żeby sprawdzić to, co się wydarzyło. Inteligencja oraz medycyna. Dwa sukcesy. Nie znasz się na tym, co wampiry potrafią. To jest twój pierwszy w życiu. Pierwsza w życiu sytuacja, w której widzisz, że jakakolwiek istota jest w stanie wyssać krew w ten sposób. Widzisz tylko pozostawione miejsca na jej szyi. Kobieta wydaje się żyć, bo oddycha, ale dozna jakiegoś szoku potem. Zdaliście jej rany i wezwijcie pogotowie. Ty nie jesteś na tyle przytomny, żeby myśleć logicznie. Absolutnie nie jesteś w sytuacji, w której możesz wydawać komukolwiek polecenia. Okej. Czy ona jest jakoś bardzo umazana krwią? Nie celował zbyt dokładnie Gabriel. Nie interesowało go wtedy to. Mm. Okej. A próbuję zalizać jej rany. Sprawdzić, czy to zadziała. Czy tylko ślina Gabriela. Jak najbardziej działa. Okej. Czyli to też okazało się prawdą. Leon, nie panikuj teraz. Musimy. Nie wiem. Pomóż mi ją jako tako wyczyścić i niech ona sobie tutaj odpocznie. Ja Dobrze. sądzę, że na czworaka, w sensie no nie leży, tylko stoję, po prostu wiadomo, z przodu ręce rozłożone, z tyłu nogi jakby podkurczone pod siebie na 4 i przyglądam się całej sytuacji. Chyba nie robię nic. Po prostu stoję, patrzę. Okej, Wezmę mopa. Masz mopa w swoim tym? Przecież ona ma mopa, jest sprzątaczką. Nie myślę, jak czysto.
Biorę... Postaraj się to ogarnąć. Ja spróbuję wyprowadzić Gabriela na spacer. Mogłabyś tylko na chwilę ją podnieść? Muszę z przodu się pod nią. Tak podnoszę ją i sadzam przy ścianie, tak żeby dosiadł. Żeby się opierała po prostu o ścianę. Jest nieprzytomna, więc jest trochę cięższa. Nie ma jakiejś wielkiej budowy ciała, natomiast proszę cię o rzut na siłę oraz wysportowanie. Dwa Mom- sukcesy. Hmm? 2 sukcesy. Udaje ci się. Udaje ci się ją przeciągnąć i ustawić. Ale twoje wątłe ramiona nie są stworzone do tego, żeby dźwigać takie osoby. Dystansem biorę mopa, zanurzam go w wodzie, mocno skręcam i zaczynam pucować podłogę, na której zostały jeszcze fragmenty części krwi. Masz o tyle szczęście, że podłoga jest wykonana z płytek Nie drewna. marmurowych. Na Nie szczęście. Wyciskasz mopa, on łączy się z wodą w środku. Nikt na szczęście nie będzie patrzył do zawartości tego, ale piana zaczyna mieć rubinowy kolor. Zamierzam po sprzątnięciu wylać to do toalety, do kwadratowej toalety w tym domu Wendy. Mhm. Ale też czuję głód w sobie. Ja próbuję w tym czasie wyprowadzić Gabriela z budynku. Całkowicie z budynku? Tak. Mhm. Na lewo od ciebie otwiera się kolejne mieszkanie. Wychodzi kobieta, dosyć atrakcyjna. Wiesz chyba, że jest jakąś aktorką, w jakiejś reklamie grała. Wiesz, że tutaj mieszka. Wychodzi. Jest zaspana dosyć. Ona wychodzi do Wendy czy do domu? Dzień dobry. Wyszła na korytarz. Dzień dobry. Raczej dobry wieczór. Coś się stało? Nie. Nie, absolutnie nic się nie stało. Coś się stało tej... O Boże, a to sprzątaczka. Nie. Wydaje mi się, że zemdlała. Albo... Nie wiem, może zasłabła? Nic poważnego. Pewnie za chwilę się obudzi. Proszę pani. Jakby naprawdę wszystko jest pod kontrolą. Nic się nie dzieje. I próbuję tej samej sztuczki, co z tym gościem. I chciałabym, żeby pani wróciła teraz do mieszkania, położyła się z powrotem spać i zapomniała o tym wszystkim, co pani to widziała. Twoja komenda może być tylko jedna, Czemu? bo tak działa ulot na pamięć. A Wiktor sobie jej używał tak. Nie możesz dawać skomplikowanych poleceń, to nie jest ta umiejętność. Potrzebuję, żeby pani o tym wszystkim zapomniała. Widać jakby pewna część, można powiedzieć, koncentracji i konsternacji na temat tego, co zaszło, znikła. Tylko nie sprawia to, że wraca do mieszkania. Ponieważ nakazujesz jej o tym zapomnieć. Nie jesteś w stanie jej przenieść. Staram się
tworzyć wokół siebie taką aurę. Jezu, co ja tu robię? Staram się tworzyć wokół siebie taką aurę e, dobrych uczuć, pozytywnej reakcji i Czyli chcesz użyć swojej prezencji? Rozumiem. Przyciągania. Leonie, tak? tak, chciałbym tego użyć. Dobrze. Sekundkę. Dobrze, no ale promieniejesz, że tak to ujmę, swoją Podchodzę do niej. fantastycznością. Mhm. Podchodzę jej. Kurczę. Jezu, co ja tutaj robiłam? Yy... Miło cię wreszcie spotkać. A, znamy się? Właśnie wchodziliśmy do mieszkania. O co chodzi? Pan jest tutaj reżyserem. Chyba się pani umówiła na następną reklamę czy coś? U mnie w mieszkaniu? No to wygląda. No, Nie wiem, czy pani jest zainteresowana, a nie wiem, czy jestem zainteresowany, jeśli pani ma amnezję. Taką często się pani to zdarza? Manipulacja i prezencja. O sukces. Kupuję to, że mieliście być u niej, ale nie kupuję tego, że jesteś reżyserem. Wyglądasz na młodą osobę. Twoja twarz nie jest zbyt znana. A, no dobrze. A ma pan dokumentację ze sobą? Oczywiście. Byłoby pan to jakoś mailem. Te sprawy ogólnie załatwiamy dopiero po, nie bądźmy tacy hop do przodu. Najpierw No dobrze. Jest atrakcyjna, ale nie ma takiej twarzy, którą da się zapamiętać na zawsze. Nie ma w sobie takich charakterystyczności. Jej twarz jest całkiem symetryczna, może troszeczkę większy nos. Oceniłbyś ją 6 na 10, jeżeli chodzi o... Za życia byś powiedział, że byłaby całkiem w porządku, ale jakbyś wypił parę koktajlów. Nie jest absolutnie kloszardem, natomiast nie ma w sobie nic nadzwyczajnego. Więc czekam, jakby aż mnie wpuści do tego. Jej drzwi zostały za nią otwarte, bo ona wychodziła. To zapraszam w takim razie. Chodzę. Mhm. Staję w butach. Wrócimy do ciebie. Wendy, co Cześć. robisz? ja pierdolę. Biorę Gabriela do swojego mieszkania. Jakby... Gabrielu, jesteś w stanie trochę mówić. Ale czujesz się tak, jakbyś miał po prostu, jakbyś dostał coś niesamowicie przyjemnego, znacznie przyjemniejszego od stosunku, ale trwało to tylko parę sekund. Chciałbyś znacznie więcej. Tak mocno byś chciał.
A nie, ja nadal jestem tą jakby pół Po części wilczą, tak. Po bestiowatą części hybrydą. tak. Jesteś włochaty zdecydowanie bardziej niż człowiek. Czy włosy mi odrosły? Te na głowie. Udało ci się wtedy, czy ci się nie udało? Nie udało ci się, Znaczy, czyli ci nie no wrosło. nie wszedł mi test na głód. Stąd ta sytuacja. Ze względu na tą sytuację, normalnie mogłoby to się udać, gdybyś nie miał tyle głodu. Rozumiem. Więcej. Tak, oczywiście. E, hmm. Sprawdzam godzinę. Jest godzina 21:49. Wyglądam delikatnie za okno, żeby sprawdzić, czy na pewno jest ciemno. Jest. Na tyle i na ile trzeba. Hmm. Myślę, że jeszcze parę minut i byłoby absurdalnie, znaczy kompletnie ciemno. Ale wiadomo, to jest miasto. Ulice pełne latarni. Większość mieszkań pali światło o tej godzinie. Więcej. Mhm. Ja. Mm. Myśl Wendy, a co tu robić? Bardzo niedobra sytuacja. Odsłaniam trochę okna. Czy dasz sobie radę, jak cię wypuszczę? Kurwa. Nie wiem. Wendy tak zaczęła biegać wokół siebie w mieszkaniu, trzymając się za głowę i myśląc, co robić. Słuchaj, jak wejdziesz na lewo obok mojego bloku, tam jest uliczka, tam są śmietniki, to jest dosyć ciemny zaułek. Kurwa! Które piętro mieszkanie? Czwarte. Dobra. Podchodzę w takim razie do okna. I teraz tylko chcę się dopytać, żebym znowu czegoś nie zrąbał. Umiejętność lekki jak piórko nie ma testu głodu. Nie. Dobrze. I teraz chciałbym jako Gabriel wyobrazić sobie, jak to było wiele razy na filmach, w komiksach, etc. Wampiry spadają, nic im nie jest. Grawitacja na nie nie działa. I chcę, żeby tak samo było u mnie. Dobrze. Uprosiłbym cię zatem o... Nie, jeśli się przygotowuję, nie mam rzutu. że się nie Automatycznie mi przyda- wchodzi. Okej, ale to jest całkiem spora wysokość. Okej, dobra. Dlatego o tym mówię. Yy, Dla własnego bezpieczeństwa lepiej jest wykonać odpowiednie akrobacje w locie, żeby nie zostać plamą. To jest co prawda około, powiedzmy, 12 metrów. Pytanie, czy jest coś, jakby, że tak powiem, w połowie wysokości, na co mógłbym skoczyć? Mógłbyś w czystej teorii spaść i spróbować się złapać balkonów niżej. Okej, czyli nie ma żadnego ciut niższego budynku obok, żebym mógł na jego dach skoczyć. Dobra. Nie. Jest oddalony o gdzieś 20 metrów naprzeciwko blok. A chyba jest drzewo, czy nie? Jakieś? Nie. W środku nie ma drzew. No dobrze, w takim razie wykonam rzut. I to jest kondycja plus zdolność, plus sztuka Byłaby to przetrwania. zręczność plus sztuka przetrwania. Zręczność czy kondycja? Zręczność. Okej.
Momencik, to będzie 2D10 w takim razie. Nie, to nie jest ani jeden sukces. A więc wyskakujesz, próbujesz złapać się rękami, spadając o balkon niżej. Czekaj, Adam, na co ja teraz rzucam? Na to, żeby zeskoczyć właściwie. Ale ja chciałem rzucić na umiejętność. Na umiejętność lekki jak piórko. Tak, a Tak? ten się rzuca na kondycję. Tak, tylko że chciałeś do tego dodać akrobację w postaci tego, że chcesz jeszcze coś zrobić, czyli się Dobra, złapać. okej, dobra. Bo ty do umiejętności samej w sobie się przygotowałeś. Mhm. A Okej. to, o co cię proszę, to jest, wiesz. No, dobra, czekajcie. Próbowałeś się złapać pierwszego balkonu, drugiego balkonu, trzeciego balkonu i upadłeś. Na szczęście nie spadłeś na chodnik, a spadłeś na trawę. Rzuć mi proszę jeszcze na kondycję po prostu. Samo w sobie. Uff. Uderzyłeś plecami wręcz. Poczułeś pewne gruchotanie i ból. To będą 3 punkty obrażeń do twojego zdrowia. Tymczasowe oczywiście. Ja tak wyglądam, żeby sprawdzić, czy wszystko z nim okej. To było po prostu jakby ktoś wziął dźwięk worka uderzającego o ziemię z wielu metrów. Widziałaś, że absolutnie mu się nie udało. Trzymaj się! I biegnę do sprzątaczki. Absolutnie cię nie słyszę. Nie miał. Wracając do Leona. Proszę mi wybaczyć, ale pana godność? Oczywiście, mam pani już moją wizytówkę. Nazywam się Stevens. Stevens. A nazwisko czy imię? Nazwisko, oczywiście to jest moje. Jestem z Polski. Moja rodzina. Ale co ja będę mówił? Na imię? Mm. Henryk. Henrik Stevens. Tak, ja zostałem zatrudniony przez firmę. Będziemy robić reklamę tego nowego sosu czosnkowego. Ale ja reklamowałem kosmetyki do tej pory. No właśnie widzieliśmy panią reklamę i bardzo nas to urzekło. Więc tak, sos czosnkowy. Ach. Muszę przerzucić wiadomości w laptopie i poszukam tego po prostu. Dobrze, to ma pani moją wizytówkę, to pani się odezwie, jak ty. Nie, i szuka w portmonetce, w torbie. I dałem pani przy naszym pierwszym spotkaniu. Wsadziła pani do tego na wizytówki. A rzuć proszę na przebiegłość i manipulację. Nie kupuję tego. Nie zgłosiłaby się do takiego mało ambitnego projektu. Garza też by pewnie za to nie była zbyt obiecująca. Czy chcesz to może przerzucić? Nie bardzo mogę.
Czy masz dostęp do swojej siły woli, oczywiście. No tak, ale mógłbym tylko jedną przerzucić, nie? Nie, przerzucasz wtedy 3 kości. Ale mam 2 głodu. Więc... No tak, to prawda. Coś mi się to nie podoba. Proszę zaczekać na korytarzu, ja zrobię parę telefonów. Zdezorientowana, wydaje się, że czuje, że chcesz ją w coś wkręcić. Dobra, czekam. A, przepraszam, jeden jest mój błąd. Znaczy- Dorzucasz do tego oczywiście numery z prezencji, No właśnie. czyli 3 kości. Trzy sukcesy. Coś czosnkowy? A ja uwielbiam. Nie, to bardzo dziwny projekt, ale mogłabym. Czy zechce pan się ze mną napić wina? Bo właśnie miałam się napić, lampkę i iść spać. Oczywiście. Będzie to dla mnie przyjemność. Skąd to nazwisko, panie Stevens? Moja rodzina przyjechała tutaj z Anglii niedawno. A, to miałoby sens, jak najbardziej. To jest taka niezła historia, wręcz kryminalna, bo moja rodzina przyjechała tutaj w pogoni za złodziejem, który ukradł im No to ja jak już zobaczyłam, że Gabriel wyskoczył z okna, biegnę z powrotem na korytarz. Mhm. Pokojówka nadal, znaczy nie pokojówka, sprzątaczka nadal tam jest. Okej. Idę w takim razie szybko do mojego mieszkania, biorę jakąś szmatkę, namaczam ją wodą i staram się ją obczyścić z tej krwi. W sensie jej ciało. Widzisz, że jakaś ekipa sprzątająca. Ewidentnie ma taką ma kamizelkę przewieszoną przez swój taki wózek z detergentami, miotłami, mopami i wszystkim do czyszczenia. Płyn do szyb i tak dalej. Nawet odkurzacz jest tam gdzieś przy windzie. To jest ta pora, w której na ogół sprzątają. Jeszcze przed ciszą nocną, Mhm. chociaż ona już jest. No to staram się ją tak jakby doprowadzić do kupy na tyle, żeby upozorować po prostu tyle, że zemdlała. Nie będzie świadoma tego, co się wydarzyło za bardzo. Tylko kwestia, ile będzie z tego pamiętać. Co robisz dalej? Wiesz, że Leon wszedł do mieszkania tamtej kobiety i wiesz, że Gabriel... No jeżeli nie ma już nigdzie krwi, bo nie ma za bardzo, to zostawiam ją. Jakby upozorowałam swoje to, że zemdlała. I Wendy nie wie, co ma robić dalej. Wendy nie wie, czy ma ją budzić, czy nie. Na razie ją zostawię i będzie jej doglądać, póki się nie obudzi. A może by tak wykorzystać okazję? Przecież śpi. Ale ktoś już z niej pił. Co? Nie chcę jej zabić. I pieczenie na jednym ogniu. Mówisz?
A może znajdziemy kogoś innego? Przejdźmy do Gabriela. Gabrielu, wiesz, że taki upadek złamałby ci prawdopodobnie kręgosłup, sparaliżowałby cię, ale ty wstajesz. Jak wygląda teren wokół mnie? Bo ja trafiłem do jakiejś bocznej alejki, tak? Okej. Znaczy nie, wypadłeś centralnie, już ci mówię, wypadłeś centralnie na środek tak naprawdę osiedla, jakby wewnętrzne ogródki, trawę i wypadłeś od strony ulicy. Bo okna Wendy wychodziły na środek osiedla. Tu jest parę różnych bloków. Rozumiem, że jest w miarę ciemno. Jest ciemno, tak, ale Dobra. jest dużo malutkich latarni LEDowych porozstawianych po tych ogrodach. Tutaj nic szczególnego nie rośnie, głównie jest trawa, jakieś mniejsze rośliny, krzewy ozdobne. To Ale teraz... słyszysz z jakiejś odległości kroki osoby cięższej stawiane po chodniku tutaj. Dobra, to Czy jestem w stanie zlokalizować, z której strony są te kroki? Od twoich pleców, czyli są z zachodu. Dobrze, to w takim razie będę szedł w drugą stronę, przy samym budynku, jeśli jest jakieś Mhm. miejsce, gdzieś cień, tak najbardziej w tym cieniu, i chciałbym się skierować do jakiejś po prostu bocznej uliczki, alejki, jeśli coś, nie wiem, miejsca na przykład na śmietniki, jeśli coś takiego jest tutaj. Mhm. Jak wchodziłeś, to zorientowałeś się, że śmietniki znajdują się w takim pomieszczeniu komunalnym, czyli na samym parterze otwierasz po prostu pomieszczenie na klucz, w którym są umieszczane duże kontenery na śmieci. Więc nie ma na otwartym powietrzu śmietników. Tak myślałem. Jeśli przechodzę na przykład koło tego pomieszczenia, czy coś sprawdzam, czy mogę otworzyć drzwi, czy są może otwarte. Ludzie często zostawiają otwarte. Mhm. Na twoje szczęście okazuje się, że są otwarte. Że chciałbym tam wejść. Okej. I zamknąć za sobą drzwi po prostu. Mhm. E, Ukrywasz się tutaj? tak, próbuję w jakimś To nie jest duże pomieszczenie. Wiem, w jakimś kącie po prostu przycupnąć. Ja jestem w stanie się już kontrolować, nie? Trochę tak, ale głód nadal pozostaje dosyć spory. Wiem. Po prostu zacząłem się po prostu ślinić. Ślinotok mi po prostu leci I orientujesz się, że jest to krew. Orientujesz się, że już nie masz nawet ślina. Już ten oddech swojej własnej krwi w swoim nosie. Zaczynam płakać, ale to nie takim jakby płaczem histerycznym, tylko po prostu takim płaczem z braku sił, z po prostu sytuacji, w jakiej się znajduję. I po prostu, no płaczę. I siadam tam na ziemi. I jest po prostu, nie wiem co robić, po prostu siedzę w tym mroku i po prostu cały czas płaczę.
skryty przed ludźmi, w których szeregach byłeś do tej pory przez te 34 lata. Wracając do Leona. Leonie, u ciebie sytuacja jest dosyć mieszana. Z jednej strony kobieta jest zainteresowana tobą, z drugiej strony to, co mówisz, nie do końca jest sensowne. Działam w Dla stresie. Ona też zauważa, że działasz w stresie. Dlatego ją to dziwi. W końcu to ty jej zaproponowałeś, żebyście spotkali się tutaj. Prawda. I... A otwiera jakąś butelkę, czy... Się Tak, robi? tak, ale nalewa sobie bardzo oszczędną ilość. Ja też. Ja biorę swój kieliszek. Ach. Jakie to szczęście, że wreszcie mogę się spotkać tutaj. Jakie to szczęście, że wreszcie mogę się spotkać. I staram się wziąć łyka wina, które smakuje jak woda z sodą po prostu. Po prostu żadnego... Jeżeli chcesz udawać, że to pijesz, poproszę cię o rzut na determinację. A to też zależy, czy połyka, czy nie. Tylko, że jeżeli chcę mówić, nadal trzymając to daje ci się to utrzymać gdzieś tam w swoich narządach. Nie wiesz, w którym miejscu się zatrzymało. Czujesz, jakby gdzieś stanęło w gardle wręcz. Czujesz nieprzyjemność tego. To kiedy zaczynamy zdjęcia? Z chwilę jestem jeszcze zamroczony tym, że wino smakuje tak inaczej niż zapamiętałem. Wszystko w porządku? Tak, nic nie ten. Zdjęcia planujemy ruszyć jak najszybciej, jednak czekamy jeszcze na odpowiedź szefa efektów specjalnych, który... Efektów specjalnych. Rozumie pan teraz, te wszystkie reklamy wymagają tyle przeróżnej pracy różnych ludzi. I pan mi to mówi, no uczestniczyłam już w paru, więc wiem, jakie są właśnie. realia. Komu to ja tłumaczę? To taka profesjonalistka. Przecież nie muszę tłumaczyć takich podstawowych rzeczy. Ach, niech pan, wybacz. Mm. Jesteście na jej kanapie czarnej, skórzanej. Po lewej stronie jest kanapa, po prawej jest, po środku jest stolik czarny. Nad wami jest taki żyrandol metalowy ze stali, pomalowany na czarno. W środku są dwie lampki. Są rolety białe. Jest ładna wysepka kuchenna w szarych barwach, lodówka w połączeniu z tym salonem. Po prawej stronie jest zapewne sypialnia. Siedzicie w dosyć niezręcznej ciszy. Kobieta definitywnie oczekuje, że to ty wytłumaczysz jej większość rzeczy i nie do końca rozumie twoje intencje. Jest tobą zafascynowana, ale... Więc a propos tego kremu właśnie czosnkowego, który Kremu? właśnie... tak. Chodzi o tą nową linię kremu. Mówił pan o sosie czosnkowym. Przepraszam, przejęzyczenie, bardzo go lubię. Cały czas... Myślę, że tak to fatalna była decyzja,
żeby brać to z czosnkiem, ale chodziło mi o krem. To- Ale do ciała? Yy, tak, okazuje się, że specjalne kwasy zawarte w czosnku. Pan sobie ze mnie żartuje? Nie, dlaczego miałbym? Przecież... Moment. Kiedy nie mogę. 5 sukcesów. Dobra, ale Mi się wydaje, że pan wcale nie jest reżyserem. Pan jest jakimś... Pan mnie śledzi? Dlaczego nic nie pamiętam? Proszę wyjść z mojego domu. kładam kieliszek, wstaję. Skoro nie będę się narzucał. Ja... Dobrze, proszę wyjść. Dobra, wychodzę. Zamyka za tobą drzwi. Słychać wszystkie zamki przekręcanie. A aura przestaje działać w tym momencie. I wracam do tego. A widzisz właściwie Wendy stojącą cały czas nad pokojówką, tak jakby obserwowała bardzo dobre jedzenie. I się zastanawia, czy powinna. Może tego jeszcze jednego chipsa, przecież to nie zaszkodzi jej linii. Tak, pół paczki najwyżej. Przecież to odrobi. Taką minę ma. Widzisz, jak tuż jakby ta mina zamienia się w uderzanie się takie po głowie. Ewidentne bicie się ze sobą. Chodzę do niej. Wendy, myślę, że tu panią mamy z głowy będzie zastanawiała się nad dziwniejszymi rzeczami niż przewrócona pokojówka. Co? Okej. Okej. Nie pamięta o pokojówce. Ja tak kucam nad tą pokojówką. Trochę ją wącham. Jeden Kens. A Mm. taka ulga. Czyli... Nagle gdzieś na wysokości waszych bioder czujecie rękę oboje od pleców. Wracam się. No cześć, jak pierwsza noc. Z nieba nam spadasz. O, wychyla się, patrzy, wsadza bezpośrednio głowę pomiędzy was. Patrzy na pokojówkę. O, widzę, że już był posiłek. No, ale nie powinniście na tak otwartej przestrzeni. To bardziej wypadek. W każdym razie, Kacek, powiedz mi, ile mogą stracić krwi naraz, żeby przeżyli? Ludzie na ogół mają coś koło 5 litrów krwi. Nie przesadzamy. Na ogół najlepiej jest wypić 1-2. Jeżeli wypijesz ze 3, grozi to różnymi zmianami biologicznymi u nich. Utrata dużej ilości krwi może sprawić, że już do was nie wrócą lub że będą potrzebować szpitala.
Nie możecie chodzić i zabijać wszystkiego tylko dlatego, że jesteście głodni. Nie, właśnie nie chcemy zabijać, dlatego cię pytam, ile można? Nie wygląda jakby straciła dużo. Wendy się tak drapie po głowie. Które z was ją piło? Gabriel totalnie oszalał. Tyrpie Leona. No nie mówcie, że wpadł w furię głodu. O, szybko poszło. Udało się go uspokoić, natomiast tylko nie wiemy, co z nią zrobić za bardzo. Nie wiem. Nie wiem, czy będzie coś pamiętać. Czy oni coś pamiętają? Zależy, ile czasu minęło. To znaczy? Jeżeli osoba cię widziała godzinę temu, to będzie cię pamiętać, ale jeżeli Nie. to było w chwilę, to jeszcze dacie radę. W chwilę. W chwilę jeszcze przejdzie. Okej, to ważne informacje. Powinny nam były. Wcześniej nie wiedziałem. Niemniej macie ode mnie paczkę, albo raczej od przyjaciela, którego poznaliście wczoraj. Podaję wam w liście. Widać przez kopertę właściwie, że znajduje się tam klucz i jakiś śliski papier. To jest nowa nieruchomość dla waszego kolegi. Dziękujemy. Mi nie dziękujcie. Ja bym nie rozdawał tak, ale patrząc po lokacji, chyba nie zostaniecie pupilami. Co masz na myśli? Ciao. I Zniknął. Okej, czyli z nią jest dobrze. Wróćmy proszę do mojego mieszkania. tak, dobry pomysł. Nigdy nie byłem, jak wróciliśmy. Nigdy nie byłem w sytuacji, kiedy kogoś udawałem. Kim nie byłem. Źle ci poszło? Teraz jak na to patrzę, bardzo niezręcznie wyszła sytuacja. Co zrobiłeś mojej sąsiadce? Spokojnie, nic się nie stało. Po prostu myśli, że jestem jakimś stalkerem. Nie. Chyba się przeprowadzę, wiesz? Może ona zrobi to szybciej. Wendy zamyka za sobą drzwi. Wypuściłam Gabriela na zewnątrz, przydałoby się go poszukać. To tak śmierdzi. Wymiocinami? Któreś z was żygało? Właściwie to była tylko woda. Ta wczorajsza. Idę zlokalizować. Nie, no ja idę prosto do Ślubo. łazienki Mhm. Idę za... i chcę wziąć mopa z łazienki i to wyczyścić. Jesteście tu jeden dzień. W ogóle... Więc to była to szaleństwo głodu. Nie chciałbym skończyć w takim stanie. Co robicie z kopertą? Ja na razie chowam ją jakby do takiej kieszonki, którą mam w swojej bluzie. I
zakładam kaptur. Musimy znaleźć Gabriela. Otworzymy tą kopertę razem. Jest niedobrze. Leo, Jest wszystko pod kontrolą. On już... naprawdę tak sądzisz? Chcę podejść do kontaktu, odpiąć mój telefon od ładowania i chcę go włączyć. W międzyczasie masz wizję. Widzisz brudną rzekę. Widzisz postać wyłaniającą się z niej. Jest to kobieta. Czuć od niej siłę. Przechodzi na prawy brzeg, a na lewym brzegu stoi mężczyzna w czapce wojskowej. Spoglądają tak na siebie i dzieli ich rzeka. Widzą mnie w tej wizji? Mogę do nich podejść? Czujesz, że się topisz po środku tej rzeki. Czujesz, jakby coś ciągnęło cię na dno. Próbuję wypłynąć. Im bardziej płyniesz do góry, tym bardziej okazuje się, że płyniesz w dół. Jakby cała ziemia zmieniła swój kierunek. Wizja się kończy. Pomocy! Znowu szybko się do niej. Wszystko dobrze. Sytuacja jest pod kontrolą. Nie ma powodu do paniki. Biegnę szybko do swojego pokoju. Wyciągam zeszyt z biurka i zaczynam to zapisywać. Mówiłaś też, że włączasz telefon, prawda? Tak,